Siema. No witam garduchów internetowych. Nie jestem największym fanem gier o gangsterach, w sumie w jakiejkolwiek formie. Ostatnie GTA, w które grałem, to San Andreas, Saints Row nie siadł, a jeśli chodzi o mafię, to jako dzieciak skończyłem tylko 2 i nie dotknąłem nic więcej. Wynika to po prostu z tego, że jest to dla mnie strasznie temat przejedzony. Odkąd pamiętam, oglądałem z ojcem filmy o takiej tematyce. Wiecie, te średniej jakości filmy akcji z lat 80. i 90. z Arnim Schwarzeneggerem, Stallonem albo nieco później ze Stathamem. Yakuza jest pierwszą grą w takiej tematyce, która jakkolwiek mnie zainteresowała. Mało tego, jako serio wleciała moją personalną topkę. Właściwie to jedyne, w co gram ostatnio, to gry od RGG i nie mogę się doczekać Stranger Than Heaven. No więc dzisiaj przedstawię wam, czemu powinniście grać w Yakuza 0 i Yakuza Kiwami 1. Dajcie znać w komentarzach, jeśli będziecie zainteresowani, co zrobimy przez po całej serii Yakuza i innych grach od RGG. A, no i dla każdego, kto nie wie, Yakuza to zorganizowana organizacja przestępcza w Japonii, czy tam grupa przestępcza. Zanim omówimy sobie konkretne gry, warto sobie zadać pytanie, czym właściwie jest ta seria i co się tam robi. No więc w najbardziej podstawowym rozumieniu gra jest beat'em upem, natomiast nie jest takie proste jak w grach automatowych. Mamy tutaj w chuj mechanik, które nam urozmaicają obijanie mord. Warto jest pamiętać, że te mechaniki różnią się z gry na grę, więc nie będę jeszcze na tym etapie wchodził w szczegóły. Należy też wspomnieć, że na ogół te gry mają też system ekwipunku, możemy zakładać akcesoria, broń, która się niszczy podczas używania i jakąś formę zbroi, natomiast nie będę kłamał, w grach dzisiaj omawianych ledwo czułem, żeby cokolwiek się zmieniało, kiedy te rzeczy zakładam. Poza broniami typu sztylet albo miecz, no bo te są OP. Pod kątem fabularnym jest to seria dramatów gangsterskich, gdzie sama Yakuza jest bardzo często tłem wydarzeń. Każda gra z serii ma też zestaw misji pobocznych, plan sub-stories. Te questy to bardzo krótkie historie, które najczęściej mają jakiś morał, ale no jakość ich jest różna pomiędzy grami, a i w samej jednej grze może być różnie. Kolejnym bardzo istotnym elementem wspólnym jest hit, czyli z polskiego ciepło, albo może bardziej rozpalanie w tym kontekście. No w każdym razie jest to pasek, który ładujemy do różnych sposoby podczas walki i pozwala nam na wykonywanie specjalnych akcji. Tutaj znowu, hit działa różnie w zależności od gry, więc nie będę jeszcze wchodził w szczegóły. Ostatnią wspólną rzeczą dla całej serii jest absurdalna ilość minigier. Każda Yakuza sygnuje się tym, że możemy spędzić horrendalne ilości czasu, no i waluty gry, w różnych minigrach. Jest na przykład bilard, ale też można grać na automatach, albo nawet możemy randkować. Opcji jest masa i na ogół są one super i dodają kolejny warstwę samego doświadczenia, i to mimo tego, że są one totalnie opcjonalne i rzadko musimy faktycznie brać w nich udział. Często też jest tak, że mamy jakąś minigrę istotną fabularnie albo w centrum wydarzeń fabuły, ale to lepiej zrozumieć na przykładach, do których za chwilę przejdę. No więc zacznijmy mówienie konkretnych części. Yakuza 0 to prequel całej sagi. Wydarzenia dzieją się w 1988, połowę przygody spędziłem w Kamurocho, czyli fikcyjnej dzielnicy Tokio, a drugie pół w fikcyjnej dzielnicy Osaki, Sotenbori. Obserwujemy poczynania Kiryu i Majimy, albo raczej tak wyrobili sobie imię w szeregach Yakuzy. Tak jak wspomniałem wcześniej, od strony gameplayowej naszym głównym zajęciem jest obijanie mord przeciwnikom. Oje postacie główne mają dostęp do różnych stylów walki, które przynajmniej w teorii powinny być użyteczne w różnych sytuacjach. Niestety akurat Yakuza 0 ma nieco problemów z balansem pod tym kątem i da się przebiec grę nie zmieniając stylu nigdy. A szkoda. Poza tym mamy takie klasyczne umiejętności typu unik czy blok, ale tutaj wchodzi pierwsze udziwnienie tej części. Mianowicie, w znacznej większości gier komputerowych umiejętności kupujemy za pomocą, nie wiem, punktów czy tam co poziom postaci. W tym przypadku każda umiejętność kosztuje nas pieniądze. Dla przykładu jedna umiejętność może kosztować do 150 milionów jenów. No więc uwaga, to pierwszy w historii forum Aurora kącik matematyczny za Sakurą. Na stan z marca 2026 150 milionów jenów to w przeliczeniu na polskie złoto około 3,5 miliona. Dużo, nie? To teraz musimy wziąć pod uwagę, że gra dzieje się w 1988 roku. Nie mamy dokładnych informacji na temat miesięcy, w których gra się dzieje, natomiast wiemy, że dzieje się w trakcie bańki w Japonii. Jeśli weźmiemy pod uwagę inflację, to 150 milionów jenów to w 26 roku jakieś od 200 do 230 milionów jenów, co na dzisiaj daje nam od 4,5 do 5,3 milionów polskich złotych, a to daje nam realny koszt jednej umiejętności w grze. Oczywiście są też tańsze, ceny zaczynają się od 400 tysięcy, ale to najbardziej OP z końcówki gry to właśnie ten pułap cenowy od 100 do 150 milionów. Koniec kącika matematycznego za Sakurą. Ponadto pewne specjalne umiejętności musimy odblokowywać przez wyzwania u różnych nauczycieli. Dla przykładu, jeśli zainwestujemy odpowiednią ilość pieniędzy w styl Rush Kiryu, to możemy iść do nauczyciela, który daje nam wyzwanie, polegające na unikaniu ataku przez określoną ilość czasu. To pozwoli nam na odblokowywanie nowych umiejętności, których nie ma na ekranie skilli w samej grze. Fajne i stawiające rozwój naszych bohaterów w jakimś tam kontekście, a nie po prostu wykupienie rzeczy w menusach. Swoją drogą to cały rozwój postaci w tej grze jest super. Nowe umiejętności aktywne i pasywne są w sumie używane cały czas od momentu ich uzyskania, a od tego jest bardzo mało umiejętności typu pask ulepszenie statystyk, chociaż niestety też takie są. Ogólnie decyzja, żeby kupować zasianko skilla jest dla mnie dziwna, ale z drugiej strony zaskakująco dobrze pasująca do całości.
Obie postacie dostają w głównej linii fabularnej swoje własne opcje na zarabianie absurdalnej ilości pieniędzy. Jako Kiryu dostajemy możliwość kupowania nieruchomości i inwestowania w nie, a jako Majima dostajemy klub z hostessami do prowadzenia. W obu przypadkach, jeśli wiemy co robimy, to poboczne rzeczy stały się głównym źródłem dochodu, na których spędziłem zdecydowanie dużo czasu. Czy to znaczy, że zostałem złym landlordem, który podnosi czynsz samotnym matkom? No tak. Czy to oznacza, że zniszczyłem parę rodzin przez to, że mężowie stracili swoje oszczędności w moim klubie z hostessami? No tak. Czy żałuję? Nie. I zrobiłbym to jeszcze raz. Parę słów na temat mechaniki rozpalenia jeszcze. Pasek ten pozwala nam na wykonywanie specjalnych akcji, natomiast w Yakuzie 0 daje nam też ogólnego buffa do zadawanych obrażeń i szybkości. Nie jestem największym fanem tego rozwiązania, bo przez to niektórzy bossowie byli prawie niemożliwi, nie będąc w tym stanie, a pasek tracimy jak dostajemy obrażenia, więc generalnie sprowadza się do tego, że walki trwały do jednego combo od bossa, a potem to już było bardzo, bardzo trudno, ale wiecie, nie w taki satysfakcjonujący sposób. Yakuza 0 moim zdaniem jest też najsłabsza pod kątem zadań pobocznych niestety. To znaczy, obecnie jestem na Kiwami 2, więc może zmienię jeszcze zdanie, ale na ten moment tak uważam. To znaczy, jest parę zabawnych, jak na przykład historia o dziewczynie, która zmuszała innych do sprzedawania swojej bielizny, albo wątek, kiedy Majima dołączył do kultu, natomiast znakomita większość jest taka sobie. Tak jak wspomniałem wcześniej, gra jest dramatem gangsterskim i nieważne ile memów nie widzieliście, to główna fabuła jest bardzo poważna i bardzo ciężka momentami. Nie wchodząc w spoilery jeszcze, gra cudownie pokazuje relacje między Kiryu i Nishkim, albo Majimą i Makoto. Genialnie też są przedstawione wątki honoru, męskości, czy po prostu życia w sztukach Yakuzy. Absolutnie kocham aktorów głosowych, tak naprawdę każdej postaci. I jest coś w głosie Kiryu, co sprawia, że jego rola jest po prostu wiarygodna. I jest coś w głosie Majimy, to sprawia, że jego zakończenie zabolało mnie psychicznie po prostu. Jeśli chodzi o antagonistów, to jest nierówno, część jest super, a część taka sobie. Tutaj daję każdemu oglądającego spoiler warning. Gra ma 17 lat, więc wejdę nieco w spoilery, natomiast dla każdego, kto jeszcze nie grał, to serdecznie polecam, bo warto. Przewinźcie sobie do timestampa, teraz widzicie go na ekranie, jeśli nie chcecie słuchać. Uważam za swego rodzaju arcydzieło ukazania drogi Majimy. Zaczynał jako prosty przegryw, w którym chce wydostać się z Sotenbori, odzyskać honor i wrócić w szeregi Yakuzy. Został zamknięty w złotej klatce za nieposłuszeństwo i został zmuszany do zarabiania chorej ilości pieniędzy na rzecz organizacji. Mało tego, był gotów nawet zabić, tylko po to, żeby wrócić do swojego domu. Tak samo za geniusz uważam drogę Kiryu. Każdy młody człowiek przychodzi moment, gdzie czujemy się bardzo aroganccy, pewni siebie i gotowi, żeby zawojować świat, tylko po to, żeby ten świat nam pokazał, jak bardzo niewiele jeszcze wiemy i jak bardzo daleko nam do bycia dorosłym. Tym właśnie jest droga głównego bohatera serii w tej części. Nie mam też słów, którymi mógłbym opisać to, jak dobra jest relacja pomiędzy Kiryu i Nishkim i pomiędzy Majimą i Makoto. Moment, w którym Majima spotyka Makoto w epilogu, ale wie, że zadawanie się z nim doprowadzi do niebezpiecznych sytuacji, więc postanawia się nie odzywać, żeby ta nie rozpoznała go po głosie. Kurwa mać, nie? Nie ukrywam, że łezka trochę się wokół zakręciła dla mnie. Przechodząc do Yakuzy Kiwami, mamy tutaj dość mocną inną historię. Prolog zaczyna się w 96, ale faktyczna akcja gry dzieje się w 2005. I tym razem gra jest skupiona na jednym bohaterze, czyli legendarnym smoku Dojimy, Kiryu Kazumie. Mechanicznie jest bardzo podobnie, z tym, że dostajemy expa i levele i za poziomy kupujemy nowe umiejętności. Gra wyszła niedługo po Yakuzie 0, w związku z czym graficznie jest bardzo podobna, natomiast czuć tutaj więcej dopracowania. Moim problemem z Yakuza 0 było to, że czasami specjalne akcje nie wchodziły, mimo że klikałem przycisk, tutaj działa to o wiele lepiej. Kiryu dostaje też nowy styl, który odblokowuję przez misje poboczne albo walcząc z Majimą, styl smoka, który jest totalnie OP. Ogólnie w Kiwami 1 Kiryu staje się absurdalnie wręcz silny. Tym razem nie mamy minigry w całości, ale pojawia się system Majima Everywhere, system, który na papierze jest super. Działa to w ten sposób, że Majima może pojawić się teoretycznie wszędzie i nas zaatakować. Jeśli z nim wygramy, progresujemy pasek, i wybierając kolejny poziom dostajemy nowe ruchy w stylu smoka. Problem jest taki, że niestety technologicznie zostało to rozwiązane najlepiej. Majima zmienia lokalizację na blisko Kiryu, jak wchodzimy i wychodzimy z budynku, więc możliwe jest, żeby totalnie go ominąć przez większość gry, a szkoda. Fabularnie to znowu gangsterski dramat, tym razem w sercu akcji są starzy przyjaciele i obiekt miłosny Kiryu. Wszystko bardzo szybko idzie się jebać, jak Nishkiemu trochę odpierdala i zabija głowę rodziny, do której należy on i Kiryu. Dla tych, którzy nie wiedzą, struktura Yakuzy w tej grze wygląda tak. Mamy klan, który jest nadrzędny, w klanie są porucznicy, każdy z własną rodziną, jak na przykład rodzina Dojima, i w tych rodzinach są mniejsze podrodziny, jak na przykład rodzina Nishikiyama. Więc jak widzicie, dzieją się grube rzeczy i dodatkowo mamy wątek rodzicielski, bo relacja Kiryu z Haruką jest co najmniej urocza i uważam ją za jedną z lepszych rzeczy w tej części. Mechanicznie w sumie poza poprawkami jest bardzo podobnie względem poprzedniej gry, natomiast questy poboczne wydały mi się ogólnie nieco lepsze. Personalny faworyt to ten z alkoholikiem, któremu Kiryu pomaga, chociaż warto też pamiętać, że bossowie w tej części są
kurwa słabi. Mimo, że świat się wydaje mniejszy, bo teraz mamy tylko jedną dzielnicę, to znaczy Kamurocho, to samo Kamurocho ma taki klimat, że ja pierdolę. I z tego co wiem, później wtedy gramy gdzieś indziej, co napawa mnie dość dużym smutkiem, bo zawsze jak myślę sobie o tym miejscu, jest jakoś mi po prostu lepiej na sercu. No więc, gry Yakuza to historia OG farmera Aury, zanim to określenie istniało, そのくだらねえ戦いに z masą memów, どれよ腐れけどが死ね genialnym angielskim, あるわ OK がある No There's no change in the plan Bye i z niepodrabialnym, unikalnym klimatem, a od tego wszystkiego naprawdę spoko gameplayem, który mimo wielu lat na karku trzyma się bardzo dobrze. I to była tyle dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takim formacie, dlaczego powinien zagrać wy i czy chcecie więcej Yakuzy.